Halo, siemaneczko, z tej strony Highwarza. W dzisiejszym materiale wydanie specjalne od wielu, moi drodzy, sezonów. Toczy się bój, kto jest lepszy. Masz legendę, czy jesteś profesjonalnym graczem? Masz legendę, czy zasługujesz na to, żeby grać na najwyższym poziomie europejskim i polskim? I to w tym materiale, słuchajcie, Team Legend versus drużyna profesjonalnych graczy z profesjonalnej polskiej drużyny. Zapraszam was do oglądania, zostawcie łapkę do góry i kibicujcie swoimi. I słuchajcie, zaczniemy oczywiście od wymienienia składu, bo oczywiście w drużynie profesjonalnych graczy jest Snarly, Paris, Silverinho i Loi. Tak chyba to powinno się czytać, jakby wybaczcie, jeśli nie potrafię czytać. No i widzimy, moi drodzy, że ewidentnie tutaj zawodnicy drużyny Legend jak na razie radzą się naprawdę dobrze. A no po raz kolejny, no słuchajcie, no czyżby ten poziom drużyny profesjonalnej, czyli oczywiście drużyny prowadzonej przez Niko, a także oczywiście zawodnika o niku Haze, czy będzie, moi drodzy, w stanie oczywiście ugrać to? A ciekawa rzecz oczywiście jest w drużynie Legend, jest Ślązak, jest Ekstazy, jest, moi drodzy, Sara, czyli dziewczyna, moi drodzy, z legendą, oczywiście Purple Good i oczywiście jest Useless, chyba tak coś powinno czytać, słuchajcie, żeby oczywiście nie było. Tutaj oczywiście miała legendę, dziewczyna złota. Patrzymy dalej, moi drodzy, Ekstazy. No to oczywiście legenda była, kochani. No moi drodzy, dalej mi się już nie chce wymieniać, ale nie, no wejdziemy sobie na ten Purple God. No może też legenda, kochani, była. Więc jak pewnie widzicie, sami Polacy najlepsi, moi drodzy, znaczy najlepsi Polacy, to nie powiedziałbym, tylko po prostu bym powiedział, że to jest personalna drużyna. Oczywiście versus drużyna Legend. Słuchajcie, no i po raz kolejny tutaj oczywiście wymiana na midzie. Szybka oczywiście eliminacja, po raz kolejny Starry, a także jego kolega z drużyny zabierają eliminację, ale po drugiej stronie placu boju jeszcze sobie radzi gdzieś tam Ślązak, zdobyając eliminację bardzo ważną dla swojej drużyny. No i za chwileczkę będzie bardzo ważna sytuacja w ogóle na bombsite B. Wejście trójkowe przez rampę, no i oczywiście jest Ekstazy, który będzie musiał sobie tutaj naprawdę radzić. Piękna tutaj głowa, jeszcze Ślązak dokłada. Jeszcze tutaj Ekstazy, słuchajcie, drużyna Legend jak na razie z tak samej sytuacji przechodzi do naprawdę mocnej ofensywy. Zostaje sam Niko w tej sytuacji, w tym klaczu, moi drodzy. I czy to ugra Niko? No ciężka, moi drodzy, bomba, który nawet nie ma w swoich barkach, ale na pewno oddech swoich kolegów bardzo mocno wyczuwalny, jak bomba na swoich barkach. No Niko będzie musiał uważać, kolejni zawodnicy w drużynie antytersów są obici. I za chwileczkę bombsite B będzie musiał być naprawdę strzeżony przez drużynę Legend. Słuchajcie, no aż mnie ciarki przechodzą, taki mecz, takie emocje. No i słuchajcie, kto jest lepszy? Czy legendy, które nie grają na co dzień na profesjonalnym poziomie, mogą rywalizować z takimi zawodnikami? Mam nadzieję, że ta pierwsza runda to nie była, moi drodzy, gdzieś tam oczywiście tylko, tak można powiedzieć, łatwa przechadzka. A Niko już podniósł ten przedmiot maszynowy i Niko, no nie dał rady. Ślązak z eliminacją. Co tu się dzieje? Jak na razie podczas tych dwóch rund drużyna Legend zdobyła dwie bardzo ważne oczka na swoim punkcie. A zobaczmy tabelę, moi drodzy, jak ona tutaj się kształtuje. Ślązak 6 eliminacji, Sara jak na razie bez eliminacji, Purple God jak na razie bez eliminacji, tylko Ekstazja, także oczywiście Ślązak z eliminacjami, kochani. I przechodzimy teraz oczywiście do tego, jakże i teraz bardzo ważnego spektaklu na bombsite A, bo tutaj już widzimy, że są terroryści bardzo mocno uzbrojeni. Mamy oczywiście karabiny, mamy u Snarliego Digla, mamy także oczywiście pierwsze eliminacje na konto drużyny profesjonalnych zawodników. No i słuchajcie, jak na razie tutaj będzie bardzo trudno z kolei grać, ale zobaczmy, jaką w ogóle teraz taktykę obrał ten zawodnik, bo Useless zaczął grać z Malarda, matko jedyna! Jeszcze jakby fraga zrobił, to normalnie bym chyba zrobił pod siebie. Ale jest jeszcze LOL. No i to za chwileczkę też nasz zawodnik będzie chciał zrobić eliminację, ale szybko go uprzedza Snarly i mamy pierwszą rundę wygraną przez drużynę Prosów. Drużyna Prosów, drużyna Legend, słuchajcie, zwał jak zwał. Na razie po tym, co tu się wydarzyło, jest, moi drodzy, bym powiedział, że dosyć rozrzutna jedna i druga ekipa, bo widzimy, że jedna i druga ekipa postanawia zakupić 100% tego, co mogą, zakupują. Oczywiście mamy u Ślązaka, gdzie bombsite A na przewodem B będzie atakowany. Ono właśnie gra z M4A1 i to będzie bardzo ciekawe za chwileczkę, jak to co wszystko zrobi Ślązak, ty chłop, co
przynajmniej fraga zrobił, a nawet i dwa. No jeszcze Excize od siebie coś dokłada, ale szybko oczywiście odpowiada drużyna prosów i to wygląda naprawdę dobrze dla zawodników drużyny atakującej. No co tutaj się dzieje? No mi się wydaje, że za chwileczkę Purple God będzie miał naprawdę ciężką sytuację w tych oczywiście skrzyniach, w tych case'ach. Tutaj naprawdę będzie się działo. No i oczywiście kończą nam to wszystko na doświadczeniu zawodnicy drużyny prosów. No wygląda naprawdę jak na razie bardzo dobrze. No i zobaczmy, co teraz robi Users, no bo proszę państwa, no to był prosty frag do zdobycia. Ale jak na razie zawodnik drużyny Legend, moi drodzy, nie dał rady zdobyć eliminacji i robi to Silverinho, prosto z drużyny, oczywiście drużyny prosów. Ale tutaj na szorcie będzie bardzo mocno musiał Ślązak uważać, no bo właśnie jest tutaj Starly, jakże i dobrze znany zawodnik polskiej, oczywiście scenie. Ale jeszcze jest Sara, która będzie musiała eliminację zdobyć, ona jak na razie ostatnim zawodnikiem gdzieś tam pod offside'em, bo tak naprawdę zostaje sam w klaczu 1 na 3 zawodnik drużyny Legend. A oczywiście to jest Useless. Ale za chwileczkę będzie jakaś eliminacja możliwe, że zdobyta przez zawodnika drużyny prosów, choć widzimy, że to jest cały czas gdzieś tam zabawa z zawodnikiem właśnie drużyny Legend. No i bombsite B przejęty. Jak na razie widzimy, że ta piąta runda pod całkowitą, można powiedzieć, że kontrolą zawodników właśnie drużyny prosów. No i wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. No zawodnicy drużyny prosów mówili mi, że biorą to jako, moi drodzy, screama, czyli praka tak zwanego w CS-ie, czyli oczywiście mecz towarzyski, ale oczywiście na zawodników wysokich notowań, więc tutaj mi się wydaje, moi kochani, że naprawdę wzięli to do serca, no bo po przegranej 0-2 odrobili się i zrobili dosyć mocny comeback. Mamy 3-2. No słuchajcie, tu jest oczywiście ustawione wszystko overtime jak na normalnych turniejach Majora, tylko i wyłącznie z jednym zastrzeżeniem. Zawodnicy drużyny Legend, a także oczywiście drużyny prosów grają tylko i wyłącznie do 10 wygranych rund, ale gdy tutaj będzie remis, gdy nastanie remis, będzie automatyczna dogrywka oczywiście na mapie Sandstone. No słuchajcie, zobaczmy jak to wygląda w offside B, bo tutaj widzimy, że zawodnicy drużyny oczywiście Legend skanują dorsy, bardzo mocno obity jest zawodnik drużyny formacji terrorystów, gdzie on tutaj właśnie z 18 punktami zdrowia, ale co robi Starly w tym momencie? Chłop wjeżdża jak do siebie, pali się tutaj bardzo mocno, ale jest jeszcze oczywiście z nami zawodniczka, w sumie to już była, ale w sumie dalej jest żyjąca. I Sara z pierwszym fragiem, tutaj można powiedzieć w tym klaczu. Sara, także Purple God, niestety Sara nie daje rady, jest oczywiście sam Purple. No i Purple tutaj będzie musiał zrobić naprawdę niesamowite rzeczy. Choć patrząc na to, jak są obici zawodnicy właśnie drużyny Legend, to nie powinno być aż tak źle. Zobaczmy jak to wygląda. Mocno obity był zawodnik właśnie drużyny Legend, on tutaj wyeliminowany przez zawodnika drużyny Legend, no i tak to wygląda, no właśnie nie drużyny Legend, tylko drużyny prosów, że tutaj oczywiście nie było mocno obici, ale z rundą numer 4 na swoim koncie. Jak waszym zdaniem, kto w tym meczu wygra? Napiszcie hashtag mecz i napiszcie, inaczej, napiszcie drużyna, hashtag drużyna i napiszcie, która drużyna waszym zdaniem powinna wygrać w tym meczu. No mi się wydaje, ja ogólnie całym sercem jestem za drużyną Legend. Dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, po prostu wiem, że prosi zawsze grają dobrze, albo grają na tyle dobrze, żeby pokonać Legendy. Ale w tym wypadku chciałbym, żeby zawodnicy drużyny Legend pokazali trochę pazura. Trochę, moi drodzy, cojones. Szybka była przewaga na początku rundy, ale zniwelowana. Mamy 4 na 4. Ślązak, bardzo łatwa eliminacja z jego strony, tutaj bardzo prosta eliminacja zrobiona. No i widzimy, że jest 3 na 3, a łupa grana oczywiście u zawodnika drużyny prosów. No gdyby tutaj strzelił, no ajajajajaj, no palca świeżmiły, żeby oczywiście tutaj eliminację zrobić, ale Ślązak, no i ekstazji, no to jest coś niesamowitego, jak oni sobie poradzili w tej rundzie. Eliminacje zdobyte naprawdę na wysokich, można powiedzieć, pułapach punktowych, no bo taka runda, gdyby ona została zdobyta, daje jakiegoś wiatru w żagle, jakiegoś bakcyla takiego, przez który mogą jeszcze tutaj zaatakować, podejść. Ale zobaczymy, widzimy, że zawodnik drużyny prosów. Drużyna ogólnie to za chwileczkę wam powiem, ale po tym klaczu jak się nazywa, no bo pewnie chcielibyście wiedzieć, co to w ogóle za drużyna jest, co ona tutaj robi. No i to będzie chyba, no niestety przegrana runda dla drużyny oczywiście, Starliego. No to widzimy. Drużyna nazywa się jak się nazywa,
trudno do wysłowienia, no ale co, zobaczmy jak to wygląda w tabeli, bo w tabeli Snap w 10 eliminacjach, na razie najmniej ma Niko, Silverinho, sama nazwa mówi, no tych eliminacji nie będzie mieć za dużo, 3 jak na razie, a terroryści widzimy, że już po bombsite A, Bruno, lecą jak po... No i chciałem tego mówić, no ale, no i nie powiem, jak po napoju na W, wiecie o co chodzi, ostatnio bardzo znany. No i Ślązak z eliminacją, pięknie przeskanowany przez łuk, ale Ślązak musisz uważać, matko jedyna! No niestety, jeszcze eliminacja zdobyta przez zawodnika drużyny Prosów, no i to jest cały czas gdzieś tam sytuacja, oczywiście opiewająca na korzyść drużyny terrorystów, ale widzimy, że jest ekstazji, widzimy, że jest oczywiście jeszcze Purple, no ale Purple zostaje sam w klaczu, no i wychylają, eliminują i zawodników. Można powiedzieć, że detronizują. Tak to właśnie wygląda. 5-3. Jesteśmy oczywiście, słuchajcie, jesteśmy na ostatniej rundzie. Ostatnia runda przed zmianą połów. Jeśli wam też brakuje meczy rankingowych granych do 10 rund, napiszcie w komentarzu. Możliwe, że twórcy oglądają ten film, albo przynajmniej menedżer społeczności ogląda i gdzieś tam ten pomysł podsunie. Ale w tym momencie przejdźmy na mapę Sanzon. Wróćmy tutaj, co się dzieje, bo tutaj może być naprawdę grubo. Jeśli tylko drużyna Legend wygra tą rundę, będzie miała realne szanse na powrót, ale tutaj co robi Ekstazji, proszę państwa? No to była eliminacja na skalę naprawdę wielkiej legendy. No i od tego byśmy oczekiwali, a tutaj widzimy, że w popłochu aż ucieka zawodnik drużyny Prosów. A już tutaj podbiega do pomocy oczywiście Sara. Widzimy, że jest w sali ustawiony Silverinho, ale co robi Ślązak, matko jedyna? Za głowę można się tylko złapać, bo to się teraz wydarzyło. No przechodzi ludzkie pojęcie. No widzimy, że jest jeszcze Purple, no i to będzie jednak nie. Jednak w takich sytuacjach Sara wyeliminuje jako dziewczyna jedyna na serwerze, pokazuje, że ona tutaj nie przyszła grzybów zbierać po deszczu. Ona przyszła zebrać wszystko, co jest z zebrania, szczególnie wygraną w tym meczu. Przechodzimy do kolejnej połówki tego spotkania. Runda pistoletowa przed nami. Pewnie zawodnicy Legend dawno nie grali ogólnie meczu do 10 i wydaje mi się, że taki mecz trochę im tutaj można powiedzieć przyćmi to, co się aktualnie dzieje w Soundoffie, jak wyglądają mecze i taki zrobią lekki comeback do tego, co naprawdę się gra, jak się fajnie gra, jak się przyjemnie gra właśnie do 10 i właśnie na polskich zawodników. A tutaj widzimy, że tutaj jest już zawodnik drużyny Prosów, widzimy Silverinho pomaga, gdzieś tam w apartach jeszcze jest Sara, ale ona musi uciekać. Bombson w ogóle totalnie wyczyszczony, ale tutaj Ekstazji no pokazuje kawał dobrego Soundoffa. Łatwa i szybka eliminacja, mamy 4-4 w tym momencie. 4-4 jest Ekstazji w dorsach, bombsite B w ogóle przejęty i w tym momencie zawodnicy drużyny jednej jak i drugiej formacji za chwileczkę będą musieli stoczyć naprawdę ciężki pojedynek. Szybka zdobyta eliminacja na CT, za chwileczkę będzie bardzo cruel, granat dorzucony, mocno obić zawodnicy Antersów, ale tutaj widzimy, że jest Ekstazji, bije się z każdym, kto tylko może, ale został User, został Purple, no i ci zawodnicy będą naprawdę musieli mocno tutaj cokolwiek zrobić, ale widzimy jak to wszystko działa, no i 2-2 przed chwilą była naprawdę bardzo mocna przewaga zawodników, ale tutaj zawodnicy Terrorystów za chwileczkę będą mogli wygrać tą rundę i doprowadzić do niebywałego remisu, ale zostaje sam Useless i on będzie musiał tutaj wszystko zrobić. Useless jest pierwsza eliminacja i jeszcze zabraknie czasu, bo najprawdopodobniej to będzie 5. runda na koncie drużyny Terrorystów i drużyna Legend doprowadza do remisu. Drużyna Legend doprowadza do remisu, mamy 5-5. No słuchajcie, kibicuję z całego serca drużynie Legend, a dlaczego? A dlatego, że chciałbym, żeby pokazali, że te lata treningu, lata grania na Legendzie, w tym sezonie wbita Legenda to nie jest przypadek i że to nie jest łatwa przeprawa. A zawodnicy drużyny Prosów, tutaj za chwileczkę będzie oczywiście dojazd z tego domku, będzie dojazd bombsite B, widzimy, że już jak mocno wchodzą jak do siebie tak naprawdę zawodnicy jednej jak i drugiej formacji, ale jak na razie terroryści to tak szybko w popłochu to nie wchodzą, ale widzimy, że tutaj już za chwileczkę będzie rotował zawodnik drużyny profesjonalnych graczy. Widzimy, że jest oczywiście ustawiony mocno, ale gdyby tam tylko oddał strzał z tego digla, to mogłoby być totalny koniec. Ale Purple, jeszcze dobra asekuracja z jego strony. Jeszcze w apartach są zawodnicy. No i za chwileczkę to może być naprawdę gruby pojedynek, bardzo grube odbijanie. Ale widzimy jak tutaj bardzo mocno jest Purple. Matko jedyna. On nie wie chyba co się dzieje, ale w apartach bardzo mocno i grubo. Oczywiście jest także i Niko, zdobywając eliminację pod
podnosząc broń, no i widzimy, że broń chyba będzie tutaj oczywiście chciała być wykorzystana, ale Parper po raz kolejny wchodzi jak do siebie. No i jest jeszcze Jurze z eliminacją zdobytą. Zobaczmy tutaj Sara, bo cały czas wygląda gdzieś tam zawodnika za partą, ale Snarly, zawodnik, który jest tak znany po naszej polskiej scenie. No w tej sytuacji 1 na 3, no chyba będzie to ciężko, ale te full auto nawet nie przeciągnięte do końca, bo Ekstazji kończy nam Snarly'ego 6-5. Proszę Państwa, drużyna Legend wygrywa z profesjonalną drużyną 6-5 na Sandstone. A czemu Sandstone? Pewnie się zastanawiacie, a dlatego, że Sandstone jest najbardziej podstawową mapą na każdym oczywiście turnieju Sandstone 2 i Sandstone. Zazwyczaj pokazuje oczywiście tutaj umiejętności, timingi, kto ma lepsze i zdecydowanie granaty, których oczywiście zawodnicy się wyuczyli przez lata grania w Sandstone 2. A zobaczmy jak stoi Ślązak, on tutaj cały czas defensywnie, no widać, że to jest dla niego mecz o wszystko. No gdyby tego meczu nie wygrał, najprawdopodobniej w domu by jedzenia chyba nie dostał, ale miejmy nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie jakieś kłamstwo powiedziane na czacie, bo tam podczas przed startem tego meczu, no takie słowa padły, no mam nadzieję, że to prawdą nie jest. Ale z drugiej strony, jak zawodnicy profesjonalnej drużyny za chwileczkę nie wygrają tego meczu, to mi się wydaje, że z organizacją będą musieli się pożegnać, ale fantastycznie teraz dwie eliminacje zdobyte. No i trzecia dołożona przez oczywiście Snarly'ego, mamy 6-6 i szybka, oczywiście rehabilitacja po 2 przegranych rundach rzędu. A w ogóle to, co jest ciekawe i to, co zauważyłem podczas tego spotkania, to moi drodzy, że podczas tego meczu zawodnicy właśnie drużyny profesjonalnych zawodników, Snarly, Paris, Angzera, Silverinho, Loilo, no to oczywiście tutaj ci zawodnicy oni przegrywają pistoletówki drugą rundę, ale później oczywiście już się odkuwają i to jest akurat bardzo ciekawe. W opartach bardzo mocno ustawione jest oczywiście Sara, ale tutaj jak na razie bez jakichkolwiek szans. Oczywiście Paris też dokłada coś od siebie i nie pozostaje dłuższy swojemu koledze, ale w apartach tutaj wszystko się jak na razie rozgrywało. Silverinho jeszcze dokłada eliminację, no można powiedzieć perfecto magnifique jak na razie w wykonaniu drużyny profesjonalnych graczy. No tutaj Parper, no zabrakło tego timingu, tego właśnie to o czym mówiłem, żeby ci zawodnicy pokazali się naprawdę z dobrej strony. I zobaczmy jak zostaje Parper, ale on nie da sobie żadnych szans i mamy 7-6 i za chwileczkę mi się wydaje, że to będzie, że to możliwe, że będzie koniec, ale oby tak nie było, No tutaj w tym momencie ekonomicznie to wygląda strasznie. 4 zawodników drużyny oczywiście Legend, jak na razie, bo jednego z naszych zawodników tutaj chyba pozbawiono możliwości grania. Mi się wydaje, że jak tata wszedł do pokoju, zobaczył co się dzieje na mapie, to powiedział: synu, nie ma, wyłączam stary. Za dużo grasz, żeby grać tak słabo. Ale Sara jednak rekompensuje tą stratę i doprowadza do remisu. 4-4 jak na razie na mapie, ale Ślązak jeszcze z eliminacją, no co tu się dzieje? To wydaje mi się, że za chwileczkę drużyna Legend będzie miała szansę naprawdę bardzo mocną, żeby doprowadzić do remisu. No i jeszcze jest ta Ekstazji z eliminacją, matko jedyna. No to będzie chyba za chwileczkę runda wygrana przez drużynę Legend. A na razie tutaj widzimy, że Sara 6 eliminacji, Ekstazji 12, 13 Ślązak, tylko i wyłącznie 5 Parpel, ale on zrobił tą robotę, pamiętamy jak to wszystko wyglądało. Oczywiście w rundzie drugiej, po zmianie stron. 2 na 2, Ekstazji zmienia brońkę, jest oczywiście bomba podłożona przez Ślązaka, ale on będzie musiał uważać, już zauważony przez zawodnika drużyny anterrorystów. No i tutaj za chwileczkę bardzo mocno będzie musiał Ślązak podziałać, porzucać, ale Ekstazjego już tutaj nie ma i sam Ślązak w tym klaczu, w tym momencie. Ślązak, co tu się dzieje? Musisz uważać, chłopie! Ale nie no, po takim dobrym starcie, po takim dobrym wejściu tak naprawdę w tą rundę, w ten mecz, no niestety 8-6 dla drużyny profesjonalnych graczy. No ale szczerze powiedziawszy, jak tak patrzę na to, co się tutaj dzieje, to no nie powiedziałbym tutaj, że drużyna Legend gra jak... Znaczy inaczej, że obydwie drużyny nie odstają od siebie aż tak mocno. No chyba, że różnicę byłoby widać, moi drodzy, gdzieś tam w innych mapach. No ale jak na razie tutaj widzimy, że cały czas ten prąd u naszego kolegi w meczu jest odcinany. No tata ewidentnie pogryzł kable, ale miejmy nadzieję, że te kable to tylko taki... synonim wolności zawodników Sandstone 2. No oby tak było, no. No co tu się dzieje? Kable synonimem wolności. No nie, to się chyba wytnie. Ale Ślązak z klaczu zostaje jeszcze strzał nietrafiony przez super snajpera na rampie. No ale super snajper by trafił super strzał, ale jak na razie tego strzału nie trafia. No i będzie musiał doprowadzić za chwileczkę do jakiegoś
No przynajmniej wyrównania by się przydało, ale zostaje sam ekstazji z pistoletem maszynowym. To nie może się udać, no zobaczmy, to nie może się udać. 9-6 i ewidentnie kable odłączone, zasięgu nie ma, zasilanie wypaliło, a telefon po prostu gdzieś tam spalił się w piecu. Jak to wszystko wygląda podczas tego meczu w tabeli. W drużynie personalnych graczy Snarly 17-7. No widać, że ten zawodnik po prostu jest zawodnikiem, który nie schodzi z tempa. On jak wchodzi, to już tego poziomu po prostu nie schodzi. No i lol, jeszcze to oczywiście 12 eliminacji 15 z Angzera. No i tutaj bardzo mocna szansa na zdobycie eliminacji przez Silverinho. On też swoich eliminacji gdzieś tam za dużo nie ma na koncie, ale jak już ma i jak je zdobywa, to naprawdę z wielkim rozhukiem i z rozmachem. Dlaczego Ślązak gra z pistoletem maszynowym? Co tu się dzieje w ogóle? No wydaje mi się, że chyba zawodnicy po prostu wystartowali mecz do 13, ale nie jestem pewien. Paris z eliminacją, proszę państwa. Ale jeszcze jest Purple. No chłopie, ty nie możesz grać z taką bronią. No i zdobyta przez Angzerę, no. No to się po prostu nie to się jak to się mówi. To się w pale nie mieści, co się dzieje na tej mapie. Ślązak nam idzie, na spokojnie. On tutaj jakby niepokalany tym, co się działo wcześniej na mapie, ale ekstazji, no palce lizać. O, jeszcze jakby to trafił. Ekstazji, no prawo. No aparty, sprawdź aparty! Sprawdź aparty, chłopie! Chłopie, sprawdź aparty! Matko jedyna, no nie no! Czy to, moi drodzy, będzie do 10-6? No tak, jak na razie profesjonaliści lepsi. Jak na razie profesjonaliści lepsi. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli kibicowaliście drużyny profesjonalistom, to po prostu stawcie łapkę do góry, kochani. Ja wam bardzo mocno dziękuję. Z tej strony jak zawsze, nisko aż po same kule. Kłania się dla was Habi Live. Zostawcie suba, bo dobijamy 50 000 i oczywiście dobrego dnia. Wpadajcie na Twitcha i heja!